Hejka, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Pewnie jesteście zdziwieni, wyglądam podobnie jak w poprzednim, bo nagrywam jeden po drugim. W ogóle jestem zachwycona, bo zaczął padać śnieg w Busan, więc to jest naprawdę święto. Zobaczymy, czy coś zostanie z tego śniegu do jutra, ale pewnie nic. Chociaż fajnie by było, bo Eliasz byłby naprawdę zadowolony. Dzisiaj, słuchajcie, mamy 4 stopnie, więc raczej nie spodziewałabym się śniegu tutaj, żeby był na dłużej. Zawsze tak jest. Dobrze, to może wróćmy do tematu, bo mam tu całą listę plusów naszego mieszkania, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dobrze, to może zacznijmy od takich prozaicznych rzeczach, czyli wydzielony przedsionek. Tak, może to wydawać się dziwne, że to jest plus, ale w koreańskich mieszkaniach bardzo często właśnie mamy ten wydzielony przedsionek. Widzieliście u mnie, że my nawet zainstalowaliśmy specjalne drzwi, żeby właśnie jeszcze to zimno nie wchodziło tutaj do mieszkania. Ten przedsionek naprawdę jest fajny, bo jest obniżany, dzięki czemu możemy tam zostawić swoje rzeczy, przygotować się do wejścia do domu albo do wyjścia z domu. Też są szafki, lustra, często też możecie znaleźć troszkę więcej miejsca, gdzie możecie pochować swoje wszystkie rzeczy. To jest duży plus, ja jestem z niego zadowolona, cieszę się, że to mieszkanie ma ten przedsionek. Niektóre mieszkania muszą mieć specjalnie wydzielone, ale teraz większość mieszkań właśnie w taki sposób ma te przedsionki zrobione. Czasami większe, czasami mniejsze, to już naprawdę zależy. Jeżeli nie oglądaliście na przykład naszego mieszkania w Sejong, to tam na przykład mieliśmy dłuższy ten przedsionek, przez co więcej mieliśmy rzeczy, ale za to nie mieliśmy tego schowka, więc to zależy od mieszkania, jak to jest rozwiązane. Kolejnym właśnie, jeżeli mówimy o takich skrytkach, przedsionkach, to są werandy. Wiem, może to być dla niektórych minus, dla niektórych plus, ale naprawdę jeżeli bardzo dobrze zorganizujemy nasze werandy, mogą być one bardzo dużym plusem, sporym miejscem do przechowywania, sporym też miejscem tam, gdzie mamy wszystkie swoje takie rzeczy potrzebne, na przykład w kuchni. To zależy od mieszkania, ale na przykład to w Sejong mieliśmy dużo mniejszy, także była tam pralka i nic więcej. Tutaj mamy dużo większe, dzięki czemu mam miejsce na przykład na przechowywanie takich różnych pierdołów, które potrzebuję na później. Jeżeli nie zagracimy, to oczywiście światło dochodzi do tego mieszkania. Kolejnym właśnie związanym z tym plusem to to, że te werandy nie są wliczane w metraż mieszkania. Czyli jeżeli my kupiliśmy mieszkanie 84-metrowe, to te werandy są jakby takim plusem. To jest bardzo ważne, kiedy kupujecie właśnie mieszkanie przez kredyt i wspomagane finansowo przez Koreę. Później Wam wytłumaczę w innym filmie, ale chodzi o to tu, że kraj Korea dofinansowuje zakup mieszkania i taki zakup mieszkania mogliśmy tylko do 84 metrów kwadratowych, czyli wszystko to nad jest naszym jakby dodatkowym plusem, czyli te wszystkie werandy to jest plus, dzięki któremu mogliśmy sobie na to mieszkanie pozwolić. Kolejnym plusem to ja bym nawet nie pomyślała, że kiedykolwiek może to być plus, ale myślę, że wet bathroom, czyli ta mokra łazienka jest plusem, jeżeli chodzi o sprzątanie takiej łazienki, przez to, że mogę lać tak naprawdę wodę wszędzie po kafelkach. Dzięki temu to sprzątanie moim zdaniem jest dużo łatwiejsze. Co prawda czasami może się wydawać, że brudzi się taka łazienka dużo częściej, jeżeli lejemy naprawdę wszędzie wodę, czyli tak jak mój mąż, kąpiemy się tak naprawdę w całej łazience, bo jak wejdziecie na przykład po kąpieli takiego typowego Koreańczyka, to naprawdę łazienka potrafi być oblana wszędzie. A ja na przykład jak się kąpię, to się zamykam w tej kabinie i ta kabina jest tylko mokra, ale później przy sprzątaniu, jak szoruję, to nie muszę brać osobnego mopa, żeby zetrzeć tą wodę, a po prostu biorę i leję
tym wężem, tą wodą po całej łazienki, później tylko ściągam ściągaczką i koniec, posprzątana cała łazienka. Mieszkania to nie tylko nasz plus, ale ogólnie kupując mieszkanie w Korei, mieszkając w Korei, możecie zauważyć, że łazienki na stanie takiego mieszkania już są od 59 m², czyli większość mieszkań, z którymi się spotkałam, powyżej 59 m², to są mieszkania z podwójną łazienką. To jest bardzo duży plus, jeżeli już mamy taką rodzinę 2-, 3-, 4-osobową, to te dwie łazienki naprawdę czasami potrafią ratować życie. Możemy się wykąpać w tym samym czasie. Goście też mają swoją łazienkę, my mamy swoją. Nie musimy się przejmować tym, żeby wyszykować się w tym samym czasie, na przykład do wyjścia, kiedy nie mamy za dużo czasu. Oczywiście jakby była jedna łazienka, byśmy się jakoś zorganizowali, ale myślę, że jednak te dwie łazienki dają nam duży takie duże pole do popisu. Kolejnym oczywiście plusem, który myślę, że mieszkając w Korei, czyli w takim kraju, gdzie jest naprawdę gorąco latem, to klimatyzacja i podłączenie do klimatyzacji to jest naprawdę duży plus. W każde mieszkanie, myślę, że chyba każde, chociaż nie jestem 100% pewna, więc powiedzmy, większość mieszkań ma podłączenie już na stanie klimatyzacji. Co prawda nie dostajemy tej klimatyzacji, ale mamy wszędzie podłączenia, czyli nie musimy się martwić o to, żeby wprowadzając się do naszego mieszkania robić nowe dziury i organizować właśnie tą całą klimatyzację, bo mamy już wszystkie podłączenia razem w mieszkaniu. Myślę, że w Polsce także to by się powoli zaczęło przydawać, na przykład w takich większych miejscach jak Warszawa, kiedy te temperatury naprawdę dochodzą do bardzo wysokich współczynników, tak jak na przykład w Korei do 34-35 czasami stopni. Nie jest to takie oczywiste w nadmorskich okolicach, tak jak na przykład mieszkając w Trójmieście, ale już w takich dużych miastach, na przykład tutaj jak w Busan, raczej bez klimatyzacji byłoby nam ciężko, tym bardziej, że ta wilgotność jest naprawdę wysoka. Kolejnym plusem to są duże okna. Dla mnie to jest naprawdę duży plus, bo ja lubię duże okna. Nie wszystkie mieszkania na przykład w pokojach mają duże okna, takie jak my na przykład mamy od sufitu do podłogi. Niektóre są troszkę mniejsze, na przykład tak do kolana sięgają, mojego kolana sięgają, albo w ogóle są już takie malutkie, nawet mniejsze niż w Polsce. One dosięgają od sufitu, ale kończą się na przykład tutaj przy szyi, więc dla mnie to jest trochę problematyczne i bardzo nie lubiłam takich okien, jak patrzyłam w Korei, bo były bardzo wysoko i tego światła niestety przez to też wpadało do tego pokoju mniej, ale my za to znaleźliśmy właśnie mieszkanie, gdzie mamy w każdym pokoju bardzo duże okna, dzięki czemu tego słońca więcej wchodzi. Oczywiście jesteśmy też, mamy większą możliwość bycia podglądanym przez naszych sąsiadów, ale właśnie wtedy takie sprawy jak na przykład firany, zasłony niwelują ten problem. Dużym także plusem tego mieszkania u nas to jest ilość schowków. Przez to, że mamy te werandy, to jest jeden z takich większych plusów, że możemy jednak włożyć te wszystkie przydasie w mieszkaniu. Tym bardziej my, jako że jesteśmy rodziną, która mieszka za granicą, to musimy mieć te duże walizki, dwie duże walizki, dwie małe walizki, jeszcze czasami mój mąż się dobije, to 3 walizki, więc naprawdę musimy to wszystko gdzieś pochować. Do tego jesteśmy fanami od zeszłego roku wyjazdów na kempingi, więc naprawdę też tego sprzętu się nazbierało. Wszystko to trzeba gdzieś pochować. Dzięki temu, że mamy dużą ilość schowków, takich werand, takich pomieszczeń, gdzie możemy te wszystkie rzeczy wstawić, to jest moim zdaniem tego mieszkania bardzo duży plus. W zależności od mieszkań mamy ich mniej albo mamy ich więcej, ale często jednak zdarza się to, że w tych mieszkaniach jednak te schowki są mniejsze lub większe. To już naprawdę zależy, ale to myślę jest taki
taki kluczowy i jeżeli bym kiedykolwiek miała zmieniać mieszkanie, to właśnie jednym z takich kluczowych typów szukania mieszkania to ilość tych schowków, dzięki czemu to układanie i aranżacja tego wszystkiego staje się naprawdę prosta. Kolejnym plusem to jest bardziej lokalizacja naszego mieszkania, które naprawdę spowodowało to, że chciałam tu zamieszkać, chociaż mieszkamy nisko. Przez to, że nisko mieszkamy, to oczywiście tego światła dochodzi mniej, ale dużym właśnie plusem jest to, że lokalizacja jest po prostu rewelacyjna. Mamy lekko pod górkę, ale to naprawdę jest nic w porównaniu do tego, co było na przykład w naszym mieszkaniu na Dety. Jeżeli nie oglądaliście filmu z room touru, apartment touru, z lokalizacji właśnie poprzedniego mieszkania, to sobie spójrzcie, ale tam po prostu pod górkę idąc, to była męczarnia, tym bardziej latem, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, to tutaj, słuchajcie, ta góreczka to jest po prostu pikuś. Do tego mamy oczywiście windę do góry, przez to jeszcze bardziej staje się to wszystko wygodniejsze, ale lokalizacja. Mamy bardzo blisko połączenie do dwóch linii najważniejszych w Busan, czyli tej czerwonej i zielonej. Po drugie, mamy jakieś, nie wiem, 8 minut niecałe z mieszkania i dojścia do metra. 8 minut na piechotkę, więc nie musimy żadnym podjeżdżać autobusem, nie musimy podjeżdżać żadnym innym sprzętem. Jak to brzmi w ogóle, przepraszam, ale już się zamieszałam. Chodzi o to, że też mamy do takiego centrum tutaj, do Somyeon, czyli do miejsca, gdzie tętni życie, mamy dużo sklepów, mamy takiego miejsca do czego? Do zakupów. Plus mamy Chompo, czyli taką uliczkę z kawiarniami, z dużą ilością restauracji, które teraz po prostu wychodzą jak grzyby po deszczu. Do tego mamy bardzo blisko do Hyundai, do Gwangdali, jednym metrem, około 20-25 minut, w zależności do którego miejsca chcemy się dostać, więc naprawdę mamy tutaj blisko i chociaż niedaleko nas jest taka droga szybkiego ruchu, mogłabym powiedzieć autostrada, to wcale i tak nie słychać. Jest w miarę cicho, więc naprawdę to miejsce nam bardzo odpowiada. Jeszcze ułożenie tego osiedla, że na przykład nie mamy budynku koło budynku naprzeciwko nas, tylko tak naprawdę jest otwarte miejsce i jedyne minusy to tam naprzeciwko, ale to już jest kawałek dalej od nas, są wyższe budynki, ale to naprawdę nie przeszkadza, nie mają możliwości zaglądania nam w okna, więc myślę, że to osiedle i to mieszkanie, chociaż oczywiście nie należy do największych, co wspominałam u Was już w minusach, to jego umiejscowienie naprawdę jest ogromnym plusem. To, że mogę wyjść i mam niedaleko siebie e-mart, gdzie mogę zrobić zakupy na piechotkę, nie muszę brać żadnego autobusu z tego powodu, jest naprawdę dużym plusem. No mogłoby być więcej miejsca na przykład do spacerów, jakiś większy plac zabaw albo park, ale że mamy rzeczkę, gdzie możemy sobie pospacerować, latem pobiegać, chociaż tego nie robię, chociaż mogła, ale naprawdę moim zdaniem to są ogromne plusy tego mieszkania. Kolejnym plusem tego mieszkania jest to pomieszczenie dodatkowe. Normalnie to mieszkanie ma 3 zamknięte pokoje, ale mamy tą dodatkową wnękę, która normalnie w mieszkaniach takich 84-metrowych nie istnieje. Jest to dodatkowy plus, bo jednak mamy dodatkowe pomieszczenie, gdzie my na przykład w tym momencie ja mam swoje biuro, później mogę na przykład moje biuro przenieść do zamkniętego pokoju, kiedy Eliasz już nie będzie miał tylu zabawek. Dzięki czemu tam możemy na przykład zrobić swoją rodzinną przestrzeń, na przykład z dużą ilością książek, z jakimiś fajnymi pufami, coś takiego dodatkowego, gdzie byśmy mogli zrobić naszą rodzinną przestrzeń. Może nawet kiedyś kupić jakiś taki, wiecie, wyświetlacz,
projektor i na przykład zrobić sobie tam taki pokój z seansem. Naprawdę myślę, że to pomieszczenie ma bardzo dużo plusów i ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań, z których kiedyś możemy w przyszłości wprowadzić, tylko naprawdę to zależy od nas i od naszej wyobraźni, więc to mieszkanie naprawdę w tym temacie ma bardzo duży plus. Jeszcze kolejnym plusem, jeżeli chodzi o naszą kuchnię, może ona nie jest rewelacyjna, ale dzięki temu, że mamy dodatkowe pomieszczenia, jakby takie wnęki na lodówkę, to myślę, że to jest naprawdę ogromny plus, bo z tego co zauważyłam, te nowsze mieszkania, te kuchnie robią mniejsze. Do tego jeszcze często miejsca na lodówki są zapomniane w zależności gdzie znajdziecie, albo jest tylko jedna taka mała wnęka na lodówkę i nie ma nic poza tym, a my mamy dodatkową jakby taką spiżarnię, gdzie mamy pełno miejsca na przechowywanie produktów, dzięki czemu mam bardzo też blisko do tego i dzięki temu też te szafki w kuchni mają inne rozwiązania, czyli na sztuczce, na jakieś talerze, kubki i tym podobnego, więc naprawdę i myślę, że to rozwiązanie umila mi na przykład spędzanie czasu na gotowaniu. To są wszystkie plusy, które w tym momencie widzę, takie bardzo duże i najważniejsze plusy, które zdecydowały właśnie na tym, żeby to mieszkanie zakupić i na tym, że naprawdę dobrze się w nim czuję. Może wydawać się ich mniej niż tych minusów, ale te plusy tutaj są naprawdę decydujące w tym, dlaczego kupiliśmy to mieszkanie i dlaczego zdecydowaliśmy się na nie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się także spodobał. Jeżeli nie oglądaliście apartment touru po roku oraz minusów mojego mieszkania, to Was serdecznie zapraszam do nadrobienia tych filmików, a poza tym zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!